Witajcie w Dolomitach. Zapraszamy na piękną i widokową wycieczkę na szczyt Monte Cernera. Bardzo dziękujemy wszystkim regularnie wspierającym nas przez portal Patronite. Dzięki patronom jesteśmy w stanie tworzyć coraz lepsze materiały. Jeśli Wam podoba się to, co robimy, również możecie nas wspierać na portalu Patronite. Link do strony w opisie filmu. Po kilometrach serpentyn wjeżdżamy na zadni granat, to znaczy na przełęcz leżącą na wysokości niemal trochę ponad zadnim granatem, czyli 2236 metrów nad poziomem morza. Dojeżdżamy na bezpłatny parking po 7 rano. Jest jeszcze spokojnie, miejsc parkingowych do wyboru. Kierujemy się w stronę hotelu i naprzeciwko niego wchodzimy na szlak. W Dolomitach szlaki są numerowane, ale i też słabo oznaczone. Czasami znajdziemy drogowskazy czy drzewo z oznaczeniem, ale wyżej to możemy już tylko liczyć na czerwone kropki na kamieniach. Na rozwidleniach również brakuje drogowskazów, a jak już jakiś będzie, to nie znajdziecie tam znanych nam oznaczeń czasowych. Często też nie pokazują tego, do czego zmierzamy. My odnajdywaliśmy się głównie dzięki ustalonym trasom na telefonie w aplikacji mapy.3. Polecamy pobrać wcześniej mapy na telefon, żeby działały bez internetu oraz zapisać sobie trasę, którą będziemy szli. No i oczywiście mieć ze sobą powerbank. W tym, jak i w przyszłych filmach w opisie, zresztą jak zawsze, znajdziecie link do trasy oraz inne przydatne informacje do jej planowania. Nie sugerujcie się długością ani czasem przejścia, które są wyświetlane w aplikacji. Jeśli zgadza się to mniej więcej w Polsce, tutaj do czasu przejścia trzeba dodać czasami nawet 50%. My tymczasem docieramy niemal płaską ścieżką wiodącą przez kwietne łąki do rozejścia szlaków na przełęczy. Nie będę udawał, że umiem mówić po włosku, więc większość nazw będzie się Wam tylko wyświetlać na ekranie. Skręcamy w prawo w bardzo wąską, ale dobrze widoczną ścieżkę, na której czasami pojawi się gdzieś na skale czerwona kropka oznaczająca szlak. W dolinie słychać ostrzegawcze głosy świstaków, a my dalej wciąż bez żadnych trudności przemierzamy szlak.
Dochodzimy do pierwszego, krótkiego, ubezpieczonego miejsca, które nie sprawi trudności w przejściu. Kilka kroków w górę po nachylonej skale, następnie jeszcze kilka kroków w bok i znowu chwila po płaskim. Po chwili znajdujemy się przed pierwszym, trudniejszym podejściem. Jest dobrze ubezpieczone liną. Z lotu ptaka wygląda groźniej niż jest w rzeczywistości. Przy tej ściance skończył się mój zapał do chodzenia z gimbalem, który wylądował w plecaku, a potem już do końca wycieczki przeleżał w pokoju. Po przejściu tego odcinka znowu wychodzimy na trawiasty teren, na którym, żeby się nie zgubić, trzeba zerkać na mapę oraz wypatrywać kamiennych kopczyków, gdyż jest tam sieć różnych rozejść i skrótów. Dochodzimy do drugiego, trudniejszego miejsca na tym szlaku, ale również i ostatniego. Schodząc, nagraliśmy tu rodzinę z dzieciakami, które dość żwawo sobie radziły. Na skale znajduje się profesjonalne oznaczenie kierunków, a nawet prowizoryczna mapka. Ten trudniejszy moment to kilkudziesięciometrowy odcinek o przewyższeniu około 80 metrów. Całość jest solidnie ubezpieczona stalowymi linami, na przemian z linami wspinaczkowymi. To już koniec utrudnień na tym szlaku. Jeszcze chwila podejścia trawiastą ścieżką i w oddali można dostrzec cel naszej wędrówki. Zbliżając się do szczytu, trawa ustępuje miejsca kamieniom. Krajobraz robi się bardziej surowy, mimo to jednak można gdzieś znaleźć kolorowe, kwieciste akcenty.
Jeszcze kilka zakosów i trochę bardziej stromego podejścia i jesteśmy na szczycie. Rozciąga się stąd piękna panorama w każdym kierunku. O, jest, zobacz. Fanga Team from Poland. W wielu miejscach można znaleźć księgi pamiątkowe, do których można się wpisać. Pozdrawiamy naszych poprzedników, a dla naszego widza, który wdrapie się na ten szczyt... Drodzy nasi widzowie, kto pierwszy zrobi zdjęcie sobie z tą książeczką i z naszym wpisem i umieści to zdjęcie na Instagramie, dostanie od nas jakiś miły gadżet. Wracamy na parking tym samym szlakiem. Jak widzicie, po południu nie ma tu już miejsca do zaparkowania, a przełęcz jest opanowana przez motocyklistów i kolarzy chcących się zmierzyć z tutejszymi serpentynami. Cała wycieczka z długim pobytem na szczycie zajęła nam 5 godzin i przeszliśmy około 7 km. Suma podejść na trasie to 686 metrów.
kolejnym odcinku wybierzemy się na dziecinnie prosty szczyt Col de la Puina, jednak kondycyjnie odczuwalny, zwłaszcza dla nas, gdyż była to już nasza druga góra tego dnia. Serdecznie zapraszamy. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na szlaku. Partnerem serii filmów z Dolomitów jest sklep Alpintech, oferujący sprzęt wspinaczkowy, turystyczny, outdoorowy, alpinistyczny czy jaskiniowy.